Często łapię się na tym, że funkcjonuję na kompletnym autopilocie. Powódka o tej samej godzinie, to samo śniadanie, ta sama wydeptana ścieżka na uczelnię. Dni zlewają się w jeden, tygodnie i miesiące mijają bez echa, a jedynym wyrazem spontaniczności jest decyzja, czy dać tym roślinom litr, wody, a może półtora. W okolicy moich 23 urodzin, gdzie wraz ze zmianą liczby na liczniku przeszły myśli, jak rozegrać przyszłe lata, zrodził się pomysł, by wrzucić siebie i swoje wątpliwości w zupełnie nieznany rejon świata. Na kilka dni, bez szczegółowego planu, krótka wiadomość do ziomka, sprawdzanie dostępności lotów, bukowania i w ten oto sposób znaleźliśmy się na drugim krańcu świata. Miasteczko powiedzmy urocze, ale dla mnie bez szczególnego charakteru. Zresztą cel był tylko jeden, S-Market i odnalezienie moich ukochanych słodniczy, którymi zajadałem się jeszcze na początku roku w północnej Napolii. Mamy żelki, mamy różne czekolady. Za taką pakę 2 euro. 2 euro. Specjalnie tylko po to tu przyjechałem dosłownie. Znaleźliśmy też czas, żeby wybrać się na wyspę Suomenlinna. Suomenlinna. Tle Helsinki. Co? Jajco. Stateczek. Wyrzucę za błytę, nie? Tak. Właśnie znajduję się na lotnisku w Helsinkach i czekamy na lot. I dostaliśmy przygody. Ktoś się wpadł pod pociąg. Także no. Poza stresem, że nie zdążymy, że nam się nie uda, bo takie rzeczy lubią mieć bardzo dużo opóźnienia. Udało się. Dotarliśmy. No i przede mną podróż dalej. Przede mną i Marcinem. No to dobra. Widzimy się już po drugiej stronie świata. Dotarliśmy, nie Marcin? Hello. No, także pierwsze godziny 2 w tym mieście. Zaraz mi chyba łeb wybuchnie. Normalnie mi łeb wybuchnie. Jestem cały mokry. Cały. Marcin jeszcze bardziej. Ja się już topię. Śmierdzi od niego bardzo. Ej, Bardzo. przepraszam sobie. I chodzimy teraz po Chinatown. Tak, jest 22, jest 30 stopni. My tu zaraz wybuchniemy. Będzie chaos, jestem głodny, nie wiem co zjeść. Pierwszy dzień w Singapurze. Kurwa, z lotniska nie mogliśmy wyjść. Marcinek teraz niesie nasze jedzonko. Nie jadłem dzisiaj cały dzień. Ale k***a uczta, nie? No. Ale jak Tyle? to pachnie. Za 80 zł. No cóż, uczymy się jak to kosztuje, co kosztuje. Ale zobaczmy. To chyba będzie pork, czyli nie wiem, ten świnia. Dobry szaszłyk, ale trochę drogi. I gotta testify. Come up in the spot looking extra fly. For the day I die, I'ma touch the sky. Gotta testify. Come up in the spot looking extra. Mówili, że Singapur jest sterylny, czysty, układany jak w aptece. Ha! Bzdura. Dzień rozpoczęliśmy od Little India, czyli dzielnicy hinduskiej. Był jakiś atak na zmysły, zapachy, dźwięki czy tutejsze widoki, szczególnie w hinduskim Hawker Center, czyli kompleksu stoisk z tanim jedzeniem przy prawej o mdłości. To jest coś, czego w Europie nigdy nie doświadczyłem. To jest kompletnie inny świat. Zatrzymaliśmy się jednak przy jednym z takich stoisk na śniadanie. Afgański naan, ciepłynkę, kosik, sosik, Szczęśliwy mecz. szyja. Także no, zjedliśmy śniadanko. Dobre było i dosyć tanie, ale będzie straka. No. Mieszkamy też na hinduskiej dzielnicy, takim naprawdę trochę obszarpanym hostelu. Tak wygląda ulica. Do nas się wchodzi tutaj. Tu mamy suszarnię.
umywalki. Tak wygląda łóżko. Jest taka plitka. Tak wyglądają kible do szczania. Najlepsze jest to, że tak można sobie dupkę umyć. No, pierwsze dni. Potem będzie lepiej, tak mówią. Czy będzie, zobaczymy. No cóż, takie uroki. Zaledwie kilka kroków i zmieniamy kontynent. Z Indii prosto do Chin. Po drodze mijamy świątynię hinduistyczną przyklejoną do buddyjskiej. Zaraz obok meczety Malajów i chrześcijańskie kościoły po kolonizatorach. Brzmi jak abstrakcja, prawda? Jak gotowy przepis na konflikt. A jednak, patrząc na to wszystko, zadajesz sobie pytanie, jak to w ogóle przetrwało? Jak taki kulturowy kocioł nie tylko nie wybuchł, ale urósł do jednego z najbogatszych państw świata? Może Singapur, mimo swoich wad, jest dowodem na to, że wszystkie granice i podziały tworzymy sobie sami? A świat nigdy nie jest zero-jedynkowy? Ale filozofia nas nie nakarmi. Wpadliśmy więc na nowy trop. Cel, najtańsza gwiazdka Michelin na świecie. Czy kurczak z ryżem może zamienić życie? O tym za chwilkę. Tak to wygląda, Michelin za 20 zł. Jest tu kurczaczek, ryż, soja sos, standardzik. I co? I zobaczymy jak smakuje. Marcin zjadł całe, ja oczywiście zostawiłem. W ogóle jakieś kostki dostałem. Ja dostałem skrzydełko, on dostał kier z kurczaka. I moje było... Jemu smakuje, moje było tak zimne, takie... Znaczy ja lubię zimne jedzenie, bo to jest inaczej, nie? Takie dupy. Takie 5 na 10. Dałbyś tą gwiazdkę Michelin? Nigdy w życiu nie dałbym gwiazdki Michelin. Powiem Ci tak, nie było to nic wykwintnego, było takie dobre w swojej prostocie. Po prostu było takie okej, jakby po prostu przyszedł tak sobie fajnie wsiąść, zjeść i tyle. Z naładowanymi bateriami ruszyliśmy w głąb Chinatown. I Singapur znowu nas zaskoczył. Nic z tego, nic z owego, środek ulicy, chińska muzyka i potańcówka? Jak to wygląda? Tu tańczą, tam budynki. Uwielbiam Chińczyków, normalnie uwielbiam Chińczyków. Nie wiem nawet jak to nazwać, ale ta energia była zaraźliwa. Ludzie stawali, gapili się, niektórzy dołączali. Dziwne? Bardzo. Fascynujące? Jeszcze bardziej. Kiedy słońce zaczęło zachodzić, celowaliśmy już w najbardziej ikoniczny punkt mapy. Gardens by the Bay i ten słynny statek na dachu wieżowca. Widok na metropolię o tej porze to jest coś, co zostaje w głowie na zawsze. Dotarliśmy po 2 dniach do centrum światowego. Za mną jest masa banków, przede mną jest... Robi to wrażenie, urodził to wrażenie, nie powiem. Jest to coś, czego się nie zobaczy wszędzie. No taki jest szczegół tego. Nie wszystko jest wszędzie zbudowane. Do pewnych miejsc trzeba przyjechać, trzeba przelecieć. 11 000 kilometrów. Ale dotarliśmy. Czy było warto? Chyba tak, a jeszcze zobaczymy. Jak Ci się podoba? Podoba? Podoba mu się. Muszę coś mówić? Don't you know that I'll be around to guide you through your weakest moments, to leave them behind you. Turning nightmares, only shadows. Cast some light and you'll be alright. Cast some light and